Witajcie bardzo serdecznie, witam Was w kolejnym raporcie wojennym Wojna na Ukrainie. Dzisiaj to, co wydarzyło się pomiędzy 9 lipca a 11 lipca. I oczywiście na początek wielka prośba o wsparcie dla tego kanału. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Przypominam, że możecie zostać patronem lub patronką. Link znajdziecie pod materiałem. I co najważniejsze, już zapowiadam, w piątek pojawi się bardzo dobry materiał nagrany z 2 pułkownikami w stanie spoczynku, więc będziemy mówić stricte o problemach Ukrainy na wojnie oraz tym, jak wykorzystuje swój potencjał oraz tym, jak reaguje Rosja, więc od razu Was zapraszam na piątek na materiał, jaki się ukaże, a my przejdźmy na mapę Ukrainy. Jesteśmy na mapie Ukrainy i nim przejdziemy do raportu wojennego, słuchajcie, zaczyna się szczyt NATO w Wilnie i już mamy cud, który wydarzył się po tylu miesiącach. Jak wiemy, o ile Finlandia nie miała problemu z ratyfikacjami i wejściem do struktury NATO, taki problem napotkała Szwecja. Weto, blokada zgody na wejście do struktur NATO dała Turcja, Erdogan. Wczoraj już się pojawiła informacja wieczorem, że wyraził zgodę na przyjęcie Szwecji w struktury NATO. Dzisiaj mamy od rana potwierdzenie, czyli 11 lipca i mamy cud, bo jedynym krajem, który jeszcze się ociągał, zostały Węgry Orbana i tutaj też możemy spodziewać się pewnych deklaracji, a one się już pokazały. Poinformowano, że Węgry nie będą stawiać tutaj żadnych problemów, nie będą robić problemów, może tak to ujmę. Natomiast chodzi tylko o jakieś tam struktury techniczne i będzie to też ratyfikowane przez rząd węgierski. Słuchajcie, no mamy już tutaj prawie zgodę, myślę, że nie będzie już sprzeciwu, natomiast no, dla Rosji to problem, który, jak już powiedział Pieskow, będzie odpowiednio wykorzystany przez Rosję w ramach tego, co zrobiła Turcja i Szwecja. Szwecja za to, że weszła do NATO, oczywiście łącznie z Finlandią, natomiast Turcja za to, że tutaj też się pojawiały pewne rzeczy i tutaj też i umowa zbożowa odnośnie wypuszczenia dowódców oddziałów ukraińskich, które walczyły w Mariupolu i zgodnie z postanowieniami powinni przesiadywać czy przebywać na terytorium Turcji na interweniowaniu. Wiemy, że wrócili do Ukrainy wraz z prezydentem, który wcześniej odwiedzał kraje, natomiast był też na wyspie Węży, na Wężowej Wyspie, jak to się ładnie mówi. Natomiast wiemy, że wrócili i będą do dyspozycji armii, więc mamy tutaj też powrót doświadczonych dowódców, którzy walczyli, mają ogromne doświadczenie w walkach i co ciekawe są traktowani jak bohaterowie, więc tutaj naprawdę wielka motywacja dla armii, która walczy. Jeżeli chodzi o to, co już wiadomo, jeżeli chodzi też o NATO, o to, co się dzieje w Wilnie, mamy tutaj informacje o pewnym uszczególnieniu kierunków i dowództw. I tak, jeżeli chodzi o odcinek północny, Skandynawia, będzie odpowiadało dowództwo w Norfolk. Za sektor centralny będzie dowództwo Brusum w Holandii, natomiast na odcinek południowy, w tym Morze Czarne i Śródziemne, Neapol, który jest dowództwo 6. floty amerykańskiej. Natomiast wiemy też, że zwiększy się udział tutaj też i polskich oficerów w ramach tego dowództwa centralnego, które będzie w Niemczech. Natomiast zmiany zapowiedziała Kanada. Kanada zwiększa ilość żołnierzy do 2200 żołnierzy. Jest to o ponad dwukrotnie więcej niż do tej pory. Ma to ułatwić rozbudowę batalionowej grupy bojowej w brygadę, która będzie jakby częścią realizacji tego, co podjęto w Madrycie, o czym też wspominałem, że pewne rzeczy zostały tam podjęte, ale natomiast tego nie widać. Wiemy też, że Niemcy zadeklarowały większy wysiłek zbrojeniowy, większe wsparcie też dla Ukrainy, natomiast mamy szereg informacji, łącznie z tym, że
Francja zapowiedziała wysłanie na Ukrainę pocisków prawie takich samych jak Storm Shadow, więc tutaj pytanie tylko, czy to będzie zasięg maksymalnie do 400 km, czy taki jak Storm Shadow, więc zobaczymy. Wiemy, wiele rzeczy daje nam do myślenia, natomiast ciężko oczekiwać w tym dniu, gdzie jeszcze nie zapadły pewne rzeczy, jak będzie to wyglądało, czy zapadną jakieś decyzje odnośnie Ukrainy, czy też nie, o co zabiega też i prezydent Załęski, więc tutaj wszystko przed nami. Słuchajcie, a my przechodzimy już na odcinek Swatowe Kremienna i zaczynamy raport wojenny. Jesteśmy na odcinku Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, pojawiły się informacje o zgrupowaniu elementów 6 Armii Rosyjskiej oraz 1 Armii Gwardyjskiej, 1 Armii Pancernej Gwardii na odcinku północnym, właśnie tutaj pomiędzy Swatowe a granicą rosyjską. Na razie nie ma potwierdzeń, aby te jednostki mitycznej 1 Armii Pancernej oraz elementy 6 Armii były już na linii frontu. Natomiast mamy pewne działania na tym odcinku frontu, szczególnie w rejonie Berestowe oraz Nowosylewskie, działania rozpoznawcze, nękające. Tutaj te ataki ostatnie się nie powiodły Rosjanom, natomiast z frontu została wycofana 92 na 99%. 92 Brygada Zmechanizowana, która tutaj od wielu miesięcy, od jesieni, zresztą można powiedzieć od jesieni, walczyła na tym odcinku, poszła do odwodu, przeszła do odwodu, no, musi zostać też uzupełniona, chociaż nie miała aż tak dużych strat, natomiast musi odpocząć. Na moje oko około 8-9 miesięcy walczyła na froncie, więc jeszcze oddelegowała batalionową grupę do wsparcia wojsk w rejonie Bachmutu, więc naprawdę należy jej się odpoczynek. Pytanie, czy zostanie przesłana gdziekolwiek indziej, czy po prostu będzie odwodem tego dowództwa na tym odcinku frontu, tym bardziej przed zgrupowaniem rosyjskim, które się tutaj gromadzi. Nie wiemy tego, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Możemy przypuszczać, że dowództwo ukraińskie albo ją prześle gdzieś indziej, albo, co bardziej prawdopodobne, będzie tutaj odwodem takim strategicznym, poprzez swoją elitarność oraz doświadczenie, może tutaj naprawdę przeważyć nad zwycięstwem ewentualnym, czy odparciu ofensywy rosyjskiej, jeżeli by taka nastąpiła. Natomiast jej miejsce zajęły oddziały 32 nowo formowanej, tak jak ostatnio mówiłem, oraz 103 Brygady Obrony Terytorialnej. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, mamy działania ofensywne w kierunku Newskie, prowadzone z 2 kierunków, natomiast Rosjanie uderzyli też w kierunku Terny i Torskie. W kierunku na Torskie uzyskali niewielkie postępy, zbliżając się na przedmieścia tej miejscowości, więc na razie nie zmieniam mapy, czekam na potwierdzenie. Walki w lesie na południu od Kremiennej ze zmiennym szczęściem. Tutaj obie strony walczyły i atakowały nawzajem swoje pozycje. Brak informacji o sukcesach w tym rejonie frontu. Przejdźmy na odcinek Siewierski. Jesteśmy na odcinku Siewierskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj sporadyczne, niewielkie ataki w rejonie Biłochorywki, bardziej rozpoznanie lub ataki nękające strony rosyjskiej bez sukcesów. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja nastąpiła na północ od Soledaru, chociaż mamy też jeszcze pewne działania nękające i rozpoznawcze w rejonie Spirnego. Natomiast miejsce kluczowe, mamy tutaj działania na kierunku właśnie Rozdaliwkę, Wesoła, Soledar, Jakowliwka, Soledar. Strona ukraińska tutaj wykonywała ataki, tak jak ostatnio informowałem, batalion K2 brał udział w walkach. Wiemy, że podeszły zgrupowania ukraińskie nie tylko włamały się, przeszły dolinkę z rzeczką i wdarły się w pozycje rosyjskie, przełamały tą pozycję, te pozycje umocnione i wdarły się dość głęboko w pozycje rosyjskie, zbliżając się do Jakowliwki, która, jak wiemy, była kluczem do upadku Soledaru. Natomiast strona rosyjska też kieruje się tutaj na wzgórza nad Soledarem. Jeżeli uda jej się tutaj dotrzeć, to będzie miała wgląd w pozycje rosyjskie już w rejon Soledar Bachmuckie, co otwiera też drogę na zaplecze, na tyły rosyjskie w kierunku Bachmuckie, na kierunku Bachmutu. Więc bardzo, bardzo ciekawe rzeczy.
dzieją się na tym odcinku frontu. Rosyjskie dowództwo przerzuciło prawdopodobnie 217 pułk desantowy z 98 dywizji desantowej w ten rejon. Czekam jeszcze na potwierdzenie. Jeżeli mi się to potwierdzi, oczywiście umieszczę na mapie ten pułk. Natomiast jeżeli chodzi o rejon Bachmutu, przejdziemy, bo to się robi jedno z takich kluczowych miejsc, ten rejon kluczowych miejsc na froncie. Przejdźmy na mapę Bachmutu. Jesteśmy na mapie Bachmutu, mamy tutaj działania, tak jak mówiliśmy, wzdłuż drogi M03, strona ukraińska tutaj atakuje wzdłuż drogi M03, strona rosyjska próbowała przeszkadzać, kontratakowała na Orychowo-Wasiliwkę oraz tutaj na miejscowość Chromowe, niewielki ataczek, niewielkie w sumie natarcie, bardziej rozpoznanie, natomiast mamy działania ukraińskie dość mocne, chociaż pojawił się też filmik ze zniszczeniem kilku pojazdów ukraińskich właśnie tutaj w rejonie Berchiwki, ale mimo strat strona ukraińska podeszła do miejscowości, prawdopodobnie walki trwają już w tej miejscowości, chociaż bez uderzenia w kierunku Jachidnego, chociaż takie było przeprowadzone przez stronę ukraińską. No, strona ukraińska, aby włamać się w Berchiwkę i Paraskowijkę na Krasną Chorę, musi zabezpieczyć się od flankowego uderzenia z rejonu Jachidnego i Chorodne, Bachmut, tego trójkąta, gdyż no, będzie to troszeczkę trudno. Natomiast jeżeli by się jej udało tutaj, że tak powiem, zdobyć czy umocnić pozycję w rejonie Jachidnego i kierować się w kierunku Paraskowiki i na Krasną Chorę, no to mamy już tutaj głębokie wejście na tyły 200 brygady oraz elementów z 1 brygady donieckiej oraz innych elementów rosyjskich, które tutaj walczą. Natomiast jeżeli chodzi o południe, mamy tutaj zaciekłe walki, strona ukraińska nie odpuszcza, atakuje. Sytuacja wojsk rosyjskich na południowym odcinku frontu jest dość ciężka. Nieudane kontrataki 83. Brygady Szturmowej oraz elementów 72. No, spowodowały, że strona ukraińska dalej tutaj kontynuuje swoje natarcia w kierunku Adradiwki oraz Kliszczeiwki, która już jest... No, sytuacja w samej Kliszczeiwce jest o tyle trudna, że wojska ukraińskie wyszły na wzgórza nad tą miejscowością i mają już wgląd w pozycje rosyjskie, natomiast strona rosyjska wzmacnia, tutaj pojawił się batalion Achmat, który dowodzony przez brata, prawdopodobnie przez brata Kadyrowa, no, dostał się już pod ostrzał artylerii ukraińskiej, poniósł straty, został zmuszony do wycofania się z niektórych pozycji, natomiast no, cały czas jest ten nacisk tutaj ze strony ukraińskiej, która naciera i pytanie, kiedy Rosjanie, no, przemiał jest tu niesamowity, naprawdę bardzo duży. Rozmawiałem z różnymi ludźmi i wszyscy potwierdzają, sami Rosjanie też potwierdzają to, że jednak straty tutaj na tym odcinku są bardzo, bardzo duże ze względu na ostrzał artylerii ukraińskiej, która no, ma tu zgrupowane naprawdę sporo jednostek, których też nie pokazuje z wiadomych względów. Natomiast sytuacja pogarsza się w tym rejonie. Świadczy to też o tym, że są tu wysyłane kolejne jednostki rosyjskie, aby ustabilizować to, co dzieje się w rejonie Bachmutu, czy na północ, czy na południe. Natomiast sytuacja mimo wszystko się pogarsza. Przejdźmy, jeżeli chodzi o samo miasto Bachmut, mamy tutaj działania ukraińskie, jednostek specjalnych oraz ostrzał samego miasta przez artylerię. Pojawiła się też informacja wiceminister obrony Ukrainy, która stwierdziła, że rejon Bachmutu znajduje się pod kontrolą ogniową ukraińską i jest w tym dość dużo prawdy, dlatego że nie mówimy tutaj o okrążeniu jeszcze Bachmutu, bo do tego jeszcze daleka droga, natomiast wszystkie drogi dojazdowe, zaopatrzeniowe do samego rejonu Bachmutu znajdują się pod ogniem artylerii ukraińskiej i to też jest tutaj dość cenne wsparcie dla wojsk walczących ukraińskich, natomiast dla strony rosyjskiej jest to no, troszeczkę ciężka sytuacja, bo posiłki nim trafią na front, mogą już ponieść straty, tak samo z zaopatrzeniem, to zaopatrzenie szwankuje i rosyjskie oddziały mają problem, co potwierdza to też pewne informacje na Telegramie i skarżenie się rosyjskich jednostek z tego rejonu, że walczą bez wsparcia własnej artylerii, więc tutaj sytuacja się komplikuje dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na linię, na odcinek Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki.
Mamy tutaj uspokojenie po ostatnich atakach w kierunku Nowokałynowego. Dzisiaj przez te 2-3 dni nawet można by powiedzieć, że w miarę spokój na tej linii, na tym odcinku frontu, działania rozpoznawcze. Nawet nie spotkałem się z informacją o jakimś intensywnym czy nawet ogniu artyleryjskim, natomiast pewnie sporadyczny jakiś ogień artyleryjski w tym rejonie jest. Przejdźmy na linię ATO. Jesteśmy na linii ATO. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania na kierunku Awdijiwki. Atakowana ona była może niezbyt mocno, ale były te ataki przeprowadzane. Mamy tutaj odparcie silnego ataku przez grupę batalionową i artylerię 110 Brygady, która tutaj odpierała atak zgrupowania pancernego, około 20 pojazdów. Rosjanie ponieśli straty, na filmiku przynajmniej ja naliczyłem około 5-6 pojazdów, więc straty jak na 20 pojazdów, 1/4 uziemiona, czy zniszczona, czy wręcz nawet uszkodzona, to są jednak duże straty. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, mamy tutaj natarcie w kierunku siewierskim. Stronie rosyjskiej nie udało się dotrzeć do samego Siewierska, zostali zatrzymani przez oddziały ukraińskie, a szczególnie przez artylerię, która tutaj jest świetnie wszczelana. Jeżeli chodzi o inne odcinki frontu, mamy walki w rejonie Krasnochorivki, Marinki, o której toczą się zaciekłe walki. Strona ukraińska tutaj odpiera ataki, sama wyprowadza też kontrataki na pozycje rosyjskie. Te ataki rosyjskie na tym odcinku bez sukcesów i oczywiście ataki też w kierunku Nowomichajówki bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Przejdźmy na odcinek zaporowski. Jesteśmy na odcinku zaporowskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy informacje o walkach na linii frontu, do nich przejdziemy, natomiast strona ukraińska dalej aktywnie działa na zapleczu frontu. Mamy tutaj informacje o atakach na zaplecze w Melitopolu, w Tokmaku, Połochy, Berediańsku oraz szeregu innych miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o same walki, przejdźmy na linię frontu. Odcinek zachodni frontu zaporowskiego. Jesteśmy na odcinku zachodnim frontu zaporowskiego. Mamy dalsze działania w kierunku Piatychatek, Żerebianka. Bez sukcesów. Strona ukraińska tutaj nie zanotowała sukcesów, natomiast walki trwają bardziej jednostek rozpoznawczych, które próbują tutaj rozpoznać pozycje rosyjskie. Za to bardzo ciężkie walki w kierunku Robotynę. Mamy tutaj, tak jak ostatnio informowałem, podejście od wschodu i zachodu strony ukraińskiej, która próbuje obejść Robotynę z dwóch stron. Sam Romanow 92 poinformował o przebiciu się i wdarciu się na głębokość 400 metrów zgrupowania ukraińskiego na zachód do Robotynę. Te ataki tutaj przynoszą sukces w postaci powolnego wgryzania się w pozycje rosyjskie. Bronią się tutaj dość zaciekle oddziały 291 Pułku oraz 70 Pułku, oba z 42 Brygady, z 42 Dywizji. Natomiast straty znowu rosyjskie tutaj są dość duże, ale też pojawił się filmik ze zniszczenia przynajmniej jednego Bradley'a, uszkodzenia drugiego. Natomiast walki trwają na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek wschodni frontu zaporowskiego. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, to nie mamy tutaj większych sukcesów strony ukraińskiej. Wiemy, że atakowany rejon odstepowego przez miejscowość Pryjutne, natomiast na wschód od Staromajorskie strona ukraińska prowadziła działania rozpoznawcze w kierunku miejscowości Ochtabarskie bez sukcesów, natomiast nie ma tu większego nacisków. Tak jakby strona ukraińska tutaj przegrupowywała się, prawdopodobnie możliwy w najbliższym okresie czasu będą tutaj działania ofensywne. Wiemy, że strona ukraińska, a dokładniej oddziały 72 uderzały czy rozpoznawały tutaj kierunek właśnie Wodomiriwki i Makilskie bez sukcesów. Pojawił się filmik z działań tej grupy bojowej 72, której atak zakończył się raczej niepowodzeniem. Natomiast my przejdźmy na odcinek chersoński. Jesteśmy na odcinku chersońskim. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj informacje o strzałach artyleryjskich jednej i drugiej strony. Ostrzeliwany był Cherson oraz inne miejscowości ukraińskie, natomiast strona ukraińska ostrzeliwała szereg miejscowości w rejonie Nowej Kachówki oraz tutaj w rejonie Oleszek, gdyż pojawiły się też informacje rosyjskie o tym, że strona ukraińska utrzymuje przyczółek w rejonie mostu Antonowskiego, natomiast udało się też stronie ukraińskiej podejść pod północną część Ołeszek.
Pojawiły się też informacje o tym, że strona ukraińska utworzyła drugi przyczółek tutaj na wschód od Ołeszek. Czy to będzie prawda? Na razie czekam. Wiemy, że wojska rosyjskie otrzymały rozkaz odwrotu z rejonu Daczy oraz rejonu rzeki Dniepr w rejon Ołeszek. Jest to wycofanie tych wojsk, którym teoretycznie mogło grozić okrążenie, ale to też świadczy o tym, że strona ukraińska rozbudowuje tutaj przyczółek, dość szeroki przyczółek. Będę ten rejon bardzo mocno obserwował, bo on może mieć naprawdę kluczowe miejsce dla tego, co dzieje się na tym odcinku, a podejrzewam, że to nie będą jedyne przyczółki w tym rejonie, a jak wiemy, Rosjanie przesyłają tutaj wykrwawione jednostki, albo jednostki, które poniosły straty już wcześniej i one tutaj obsadzają front, więc wraz z wysychaniem koryta Dniepru i zbiornika, sytuacja w rejonie Chersonia może mieć decydujący wpływ na to, co dzieje się na linii frontu. Słuchajcie, tyle z tego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.